Anielka musi usłyszeć chyba pouczenie na temat posiłku. Właśnie, Anielko, ja tu mam teraz się zastanawiam, co ci wyciągnąć, czy prezent, czy rózgę, bo słyszałem, że ty coś taki niejadek jesteś trochę. No, jakieś moje krasnale mi mówiły, że ty tak nie bardzo jesz. I co my z tym zrobimy? Będziesz jadła ładnie obiadki? Mikołaja, przecież to jest tatuś przebrany za Mikołaja. Kto ci tak powiedział? Mama, to przecież jest przebrany tatuś za Mikołaja. Co ty? Ja jestem świętym Mikołajem. Twój tatuś szedł do ulicy, żeby szukać świętego Mikołaja. To bardzo ważny moment w dojrzewaniu mojej córki, moment, kiedy zorientowała się, że świętym Mikołajem jest jej tata. Tak wygląda dojrzewanie, bo dojrzewanie to proces porzucania pewnych starych idei, z gruntu fałszywych, niepracujących. Dojrzewanie bardzo często odbywa się w naszym życiu w sposób skokowy i rewolucyjny, a nie liniowy i ewolucyjny. Ziarno musi obumrzeć, żeby wydać plon, a nie chcieć stać się coraz lepszym ziarnem. No ale te momenty naszego dojrzewania są częstokroć momentami bardzo trudnymi, bardzo dramatycznymi. To, czego my doświadczamy teraz kolektywnie jako ludzkość, to właśnie taki moment dojrzewania. Musimy porzucić pewne stare, fałszywe idee, pewne sposoby postrzegania świata, na których wybudowane było nasze życie i czekać w nadziei i jednak pewnym niepokoju na to, aż urodzi się nowe. Nie bez przyczyny na noc narodzin Boga, bez względu na to, czym On dla nas jest, wybrano najdłuższą i najciemniejszą noc w roku. Bo właśnie podczas całkowitej ciemności wytryska źródło prawdy, źródło światła, a tak jak chcą niektórzy, Bóg przychodzi zawsze w 11 godzinie. O dojrzewaniu porozmawiamy sobie z największą w naszej rodzinie specjalistką od tego tematu, czyli z Anielą, która przechodzi właśnie przez ten burzliwy, niezwykły, gorący, fantastyczny czas w swoim życiu przepoczwarzania się, przeobrażania ciągłego, porzucania siebie i odnajdywania na nowo. Idziemy szukać Anieli. Okej. Anielciu, bardzo się cieszę, że możemy pogadać razem. Anielka, moja cudowna, ukochana córeczka, która na naszych oczach zmienia się z pisklaka w łabędzia, z małego dziecka w piękną kobietę, za czym my, rodzice, czasem nie potrafimy nadążyć i przeciwko czemu się buntujemy, ale przecież jest to proces nieunikniony. Anielko, z czym najtrudniej było Ci się pożegnać? Czy z czym najtrudniej jest Ci się żegnać, kiedy dojrzewasz? Wiesz co? Ja tak naprawdę jestem na takim etapie, że jeszcze się z niczym nie pożegnałam, ale to jest w ogóle tak niesamowite, jak się tak wszystko zmienia i czujesz z dnia na dzień po prostu, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, że każdy wokół Ciebie zaczyna tak Cię regularnie traktować zupełnie inaczej. Już nie jako dziecko, już nie, że jest ustąpcie jej, bo coś tam, bo ona jest mała, tylko że nie, Aniela, Ty musisz ustąpić, bo Ty już jesteś duża i Ty musisz ustąpić młodszym. I to jest dla mnie, no ja mam dopiero 15 lat, dlatego to jest takie milenium, takie przejście,
takie, do którego trzeba się przyzwyczaić na pewno. Dojrzewanie zawsze wiąże się z braniem na swoje ramiona coraz większej odpowiedzialności Tak. i za swoje czyny, i za wszystko to, co robisz. Tęsknisz czasem do tych momentów, w których byłaś małym, beztroskim dzieckiem? Znaczy, ja czuję taki jakby, czuję w sobie coś takiego jak, no tak powiem wam widzowie, że jak byłam mała, moi rodzice bardzo dużo kręcili takich filmów z dzieciństwa i jest mnóstwo jakby takich wspomnień, które sobie ostatnio oglądaliśmy. No i ja czuję coś takiego niezwykłego, taką, może niekoniecznie tęsknotę, ale taką swojego rodzaju refleksję, jak to oglądam, że w sumie, matko, fajnie było wtedy, a jeszcze rok temu czy 2 lata bym pomyślała, że o matko, jak super, że ja już mam 13-14 lat, nie? Świetnie, zarąbiście. A teraz mam takie, że no w sumie jak miałam 12, 11, 10 lat, no to były jeszcze takie, że im mniej wiedziałam, tym było lepiej i było tak bezpieczniej może, nie wiem. Taka była sfera zamknięta trochę jeszcze dla dziecka. Dlatego doceniajcie to. Jak oglądają to dzieci, to doceniajcie, że jesteście mali. No. A jak rozumiesz takie sformułowanie, czy taką sentencję, którą znamy z Ewangelii, że aby wejść do Królestwa Niebieskiego, czyli żeby odnaleźć w życiu szczęście, czyli żeby odnaleźć to, kim tak naprawdę jesteśmy, to musimy na nowo stać się dziećmi. No coś w tym jest, no bo jako dorosły, no wyobraźmy sobie, że no ty masz dzieci, trójkę dzieci. No i słuchaj, no i żeby zrozumieć to dziecko, no to musisz sobie trochę przypomnieć, jak było w tamtych czasach, w sensie, może nie w tamtych czasach, ale jak było w tych latach twojego życia, że musisz zrozumieć, dlaczego że czasami, no znaczy nie musisz, no ale to jest zawsze takie zrozumienie u rodzica, to jest taka cecha bardzo pomocna, w moim przypadku bynajmniej, dla dziecka, że jak rozumiesz dziecko i że jak dziecko to czuje, że ty to rozumiesz dlaczego się tak zachowuje, że to dojrzewanie, no naprawdę czasami może mamy wpływ na to, co robimy i co mówimy, ale niekiedy padają takie różne w ogóle sformułowania i gesty, których chcielibyśmy uniknąć, tak nazwę to jako trzeźwo myśląc, ale akurat mamy w sobie coś takiego, taki czas, taki proces, kiedy nie potrafimy za bardzo nad tym zapanować. To jest właśnie dojrzewanie, że uczymy się nad tym panować cały czas i przez całe życie będziemy się uczyli, ale w dojrzewaniu jest to totalna nowość. I tak jak zapytałeś, tak, myślę, że tak, wydaje mi się, że powinniśmy sobie przypominać to, jak byliśmy dziećmi. Na przykład w Małym Księciu, bardzo fajna książka, polecam. Lekturę czytałam, musiałam, ale fajne wspominam. I słuchajcie, no dobrze jest być dzieckiem i dobrze jest sobie to czasem przypomnieć, bo bycie dzieckiem to jest w ogóle, czasami się mówi, że dzieci rozumieją dużo więcej niż dorośli i coś w tym faktycznie jest, dlatego przypomnijcie sobie czasem. Naturalnym stanem dla dziecka jest stan zaufania do świata, bo dopiero kiedy zaczyna się kształtować nasz umysł, nasze ego, to pojawia się nie. To jest, sama przyznasz, że słowo nie jest najczęściej używanym przez nastolatki słowem, bo muszą... To jeszcze we wcześniejszym wieku. Tak, ale muszą swój charakter i siebie wyciosać za pomocą nie, swoją oddzielność. Ale popatrz, droga do szczęścia, czy szczęście, czasem opisywane jest przez taką sentencję: wiem, że nic nie wiem, ale do tego nie wiem droga wiedzie przez wiem. Muszę przestać być dzieckiem, muszę dorosnąć, musi dorosnąć mój umysł, ale w pewnym momencie, i ty sama też to widzisz, że nad tą główką też trzeba zapanować w jakimś momencie. Wiadomo, no. Trzeba z powrotem świadomie do tego stanu zaufania, który mieliśmy w swoim sercu jako dzieci, dotrzeć, ale już świadomie. I wiesz, że Wigilia nam bardzo w tym pomaga, bo to, co nas wygnało z raju, to jest wstyd, strach i poczucie winy. Prawda? Jak zaczynamy dorastać, małe dziecko się nie wstydzi za bardzo. Zaczynamy dorastać,
zaczynamy się wstydzić, zaczynamy się bać, zaczynamy się lękać. I dochodzimy do kolejnego drzewa, do Ars Mundi, drzewa życia, drzewa nieśmiertelności, Yggdrasil, jak mówiono w mitologii nordyckiej, choinki, która jest właśnie symbolem wspinania się po drzewie życia aż do gwiazdy. I na tym drzewie życia musimy złożyć w ofierze siebie, swój umysł, swoje różnego rodzaju złe nawyki, złe przyzwyczajenia i pewną fałszywą ideę związaną z tym, że nasze życie możemy wybudować na umyśle. I Ty chyba też tego teraz doświadczasz, bo dużo w tych naszych rozmowach ostatnio pojawia się takich tematów związanych z koniecznością zapanowania nad swoją główką, prawda? Bywa, no ale słuchajcie, to nie jest tak, że to się pojawia, tylko pamiętajcie, że to będzie się pojawiało niestety w każdej rodzinie i że słuchajcie, z dzieciami trzeba rozmawiać. Dzieciami i w ogóle najlepiej, tak moim zdaniem, ja tu się nie powinnam wypowiadać w wasze ale z dzieckiem powinno się rozmawiać. Tak już z perspektywy dziecka mówię, że to mi bardzo dużo dało, że moi rodzice w życiu bardzo... Dzień dobry. Bardzo dużo z nami rozmawiali, tłumaczyli bardzo wiele rzeczy i rozumieli wiele rzeczy i rozumieją wiele rzeczy i to jest, uwierzcie mi, teraz tak już się bezpośrednio zwracam do was rodzice, uwierzcie mi, że to naprawdę dużo daje, że takie w ogóle największym darem, jakie dziecko wam może dać, to jest zaufanie i powiedzmy sobie, że ja bym coś zrobiła teraz źle, coś bym zrobiła, nie wiem, przypałowego, niefajnego, do czego ciężko byłoby mi się przyznać, to uwierzcie mi, przysięgam, pierwsze co bym zrobiła, to bym poszła do rodziców i im o tym powiedziała. I to się właśnie nazywa zaufanie. Jak rodzice mogą przeszkadzać w dojrzewaniu dzieciom, w skutecznym dojrzewaniu? Wiesz co, myślę, że... Znaczy ja się z tym osobiście nie zetknęłam, no bo wiadomo, moi rodzice to nigdy tego chyba nie popierali, tak mi się wydaje. Może to nie jest najgorsze, ale taką bardzo złą rzeczą jest narzucanie idei dziecku, takiej, którą ono musi się kierować, że tak naprawdę to jest zamykanie dzidzi w takiej klatce, takim czymś, że no mówimy, że masz robić to i tamto i koniec i kropka i nic więcej nie możesz robić, albo nie chodź na te zajęcia, bo to po co ci to w ogóle jest, po co ci nie przydać się to w ogóle. Może w tych latach dojrzewania, ja wiem, że też takie, wiecie, bezstresowe wychowanie, no to też swoich plusów za dużo nie ma, ale to chodzi mi bardziej o takie branie zdania dziecka pod uwagę, że no to jest może dziecko, nastolatka, tak po prostu, no to zrozumienie, nie? Że zrozumienie, czego ono pragnie, jakie ma potrzeby, bo to się zmienia na bieżąco, słuchajcie, i danie takiej wolności, że powiedzmy, że mamy taką sytuację, że dzidzia przychodzi do was i mówi sobie, że no mamo, nie wiem, ja chcę się uczyć grać na gitarze, mamo, nie wiem, ja chcę uprawiać sporty ekstremalne, nie wiem. I mama ci powie nie. Po co ci to? Nie zrobię, bo nie. I koniec, kropka. I wiecie, co się wtedy dzieje, jakby tak sobie wyobrażam, jak ja bym to odebrała. To się tak zamyka, że dziecko uważa, aha, ja tego nie mogę zrobić, czyli nie wiem, ja się do tego nie nadaję, ja nie mogę i wiecie, są takie dwa przypadki można w sumie wyróżnić z tego, że albo dziecko się zamknie w sobie i mówi, no dobra, no zostanę tym lekarzem, prawnikiem, jak mi tam mama mówi, że okej, to jest dobre, bo rodzic też ma, pamiętajcie, że rodzic chce dla was jak najlepiej, nie, bo to też się jakby, to mam wiele rzeczy do powiedzenia i się tak rozgadam teraz, no, ale to też tak, słuchajcie, rodzice, no nie powinno się tak narzucać z góry, nie? Jeżeli dziecko ci powiedzmy mówi, że jestem taki i taki, mam ochotę na to i na to, może nie tak, wiecie, bez precedensu, to nie chodzi o to, żeby od razu, nie wiem, dziecko ci powie, że no nie wiem, mamo, ja to chcę zostać terrorystą i ty nie masz prawa tu głosu, nie, to nie o to chodzi, słuchajcie, tylko o to, żeby no też dać dziecku tą trochę wolności, to wyrażenie siebie, to jakby, wiecie, te sprawy, te rzeczy i tak dalej. No i myślę, że to jest najgorsze, że czasami niektórzy rodzice tak stłamszają te rzeczy w dziecku
że tak nie pozwalają się wyrazić. A w tym wieku to Myślę, jest że ważne. taką rzeczą, którą Wam bardzo często odbieramy i to jest trudne doświadczenie, jest to, że my niekiedy odbieramy Wam prawo do popełniania błędów. A no tylko w ten sposób czasem możemy się nauczyć, właśnie popełniając błędy, właśnie dając dziecku taką przestrzeń zaufania i miłości. I idąc niekiedy, sama przyznasz, że warto czasem iść nie przed dzieckiem, usuwając mu spod nóg wszystkie przeszkody, zakupując wszystkie dołki, bo można z dziecka zrobić kalekę i nie pozwolić mu dojrzeć, tylko iść pół kroku za nim. No ale są gałęzie, o którym każdy musi się potknąć, dołki, w które musi wpaść Tak. i pewne smaki, które musi spróbować, Tak. nawet jeśli są one gorzkie. Tak, no bo wiecie, to są lekcje, nie? Jeżeli, no tak na przykładzie, dziecko musi jako dziecko, jeszcze takie malutkie, zachorować, żeby jego organizm się uodpornił na to, bo no co, no nie zachoruje, a później zachoruje i no jakby wiecie, wasz organizm nie do końca będzie wiedział, jak sobie z tym radzić, nie? Dlatego takie lekcje, te potknięcia, te różne, wiecie, sytuacje, kiedy dziecko poczuje się tak czy inaczej, są bardzo ważne, bo one was przygotowywują tak naprawdę do dalszej drogi, do dalszego życia, nie? Bardzo Ci dziękuję, Anieciu. Myślę, że parę ważnych, cennych rzeczy nam wszystkim powiedziałaś, rodzicom. No, do usług, słuchajcie. Złóżmy jeszcze na koniec jakieś, to przytyniemy, złóż jakieś fajne życzenia. Okej, słuchajcie, więc ja sobie tak wymyśliłam, że skoro jest to już taki odcinek o dojrzewaniu, to ja właśnie złożę życzenia rodzicom. Życzę Wam, moi drodzy rodzice, żebyście byli wyrozumiali jak najbardziej. Życzę Wam cierpliwości, życzę Wam dużo miłości i pamiętajcie, że kurczę, bądźcie szczęśliwi bardzo. Bądźcie szczęśliwi, uśmiechajcie się mnóstwo. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o taki wiek nastoletni, każda rodzina, która ma w rodzince swojej nastolatkę, to jest rodzina z kryzysem i tak będzie i to jest nieuniknione i bardzo dobrze, że tak jest, to jest zdrowo, to jest tak i dajcie dzieciom wyrażać siebie, no. I trzymajcie się, no bo to są święta i no, trzymajcie się, wszystkiego najlepszego, złotej gwiazdki, czy co tam chcecie, no, pa. Okej, dzięki, daj buziaka. Życie to szpital, w którym wszystkich chorych trawi pragnienie zmiany łóżka, pisał niegdyś Charles Baudelaire w jednym ze swoich poematów. Ten chciałby leżeć koło pieca, ten zaś koło okna. Ten wciąż awanturuje się, żeby zamienić się na łóżka ze swoim sąsiadem, a moja dusza krzyczy gdziekolwiek, byle poza ten świat. Być może najważniejszą rzeczą w dojrzewaniu, czy też w budzeniu się, bo tak moglibyśmy powiedzieć, jest uzmysłowienie sobie tego, że tak naprawdę nie chcemy się obudzić, że bardzo często chcemy po prostu bardziej komfortowo śnić, śnić lepsze sny, bo budzenie się bywa trudnym momentem. Niekiedy z głębokiego snu, w którym tkwimy w życiu, budzą nas jakieś naprawdę trudne doświadczenia czy głębokie cierpienie. Nieraz budzi nas krzyk naszego współlokatora. A nieraz po prostu pewnego dnia rano wstajemy i wiemy, że już nigdy nie będzie takie samo jak dotychczas. Ten czas, który przeżywamy, nie tylko czas świąt, ale też
ten czas wielkiej reorganizacji świata sprzyja przyspieszonemu dojrzewaniu, czego i sobie, i Wam życzę, bo każde narodziny potrzebują śmierci, potrzebują zrobienia miejsca w życiu po to, żeby mogło narodzić się nowe, żeby mogła narodzić się świadomość, żeby kolejny aspekt naszego życia, czy kolejny trud tego życia został przez nas przytulony, bądź abyśmy pozwolili mu spokojnie odejść. Czas wychodzić z Egiptu, czas porzucać swoją egipską cebulę, aby wyruszyć w drogę w stronę światła, w stronę dymu, w stronę jasności i świadomości. A droga ta rozpoczyna się zawsze w najciemniejszą noc w naszym życiu. Wszystkiego dobrego.